Siemanko, siemanko. Elo, elo, 5-0. Ruszamy właśnie na Ibizę. Jak co roku musi być po prostu tradycją, że jedziemy na Ibizę. Dawidek już tam na nas czeka, ponieważ wczoraj mieliśmy bardzo ważną imprezę, urodziny mojej kochanej mamy. I musieliśmy przełożyć o jeden dzień. I dzisiaj lecimy. Nie możemy się doczekać. Ibiza zawsze fajna. Zawsze co roku jest bardzo podobnie i zawsze jest fajnie i o to chodzi. Nasza ekscytacja właśnie się trochę skończyła, bo okazało się, że nasz lot na Ibizę jest overbooking. A niestety my jesteśmy w tym też. No to czeka z 30 osób. Zresztą niemożliwe, że aż tyle osób podejrzewają, że może nie przyjść na samolot. To jest taka hamuwa, takie coś tu powinni zakazać. No i się udało, wsiadamy. Fart, bo parę osób nie przyszło. Także lecimy, a stresik już był i to mocny. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu, White Apartments. Od razu przy samej plaży na San Antonio. Miejsce jest idealne. Tutaj nasz apartament, a tutaj już plaża, port. W ogóle to miejsce jest naprawdę fajne, bo ceny nie są aż tak wysokie, znaczy to i tak są, ale no bo wiadomo, to jest Ibiza, ale nie aż tak jak można w innych częściach wyspy znaleźć. A jest to naprawdę bardzo fajnie. No, szczerze mówiąc, to ta plaża, która jest tutaj, no to jest taka jedna z gorszych, które są na Ibizie, bo jest tu dużo pięknych plaż. Jak w ogóle ktoś myśli, że Ibiza to jest typowo imprezowe miejsce tylko dla ludzi, którzy przyjeżdżają imprezować, no to się myli, bo jest to naprawdę też bardzo, bardzo ładnie. Całe rodziny przyjeżdżają. Na Ibizie sezon trwa 6 miesięcy. Od końca kwietnia do października, bo nie wiem czy do połowy, czy do końca. No i poza sezonem nie dzieje się tutaj nic. Wczoraj rozmawialiśmy właśnie tutaj z kolegą, który tu mieszka. No to mówi, że jak nie ma sezonu, to wyjeżdża stąd. No bo bardzo jest spokojnie. Ale ja się pytałem, jak to wygląda z tymi wszystkimi restauracjami i tak dalej, no bo jak nie ma ludzi, no to ciężko, żeby zarabiały. No to on mówi, że te restauracje przez to 6 miesięcy, jak jest sezon, zarobią tyle hajsu, że później kolejne 6 mogą być zamknięte. I tak im się to opłaca. Tutaj wszędzie dookoła fajne restauracje, także idę zaraz na jakieś śniadanko. Lala jeszcze śpi, także będę sam akurat jadł. Jesteśmy chyba już, znaczy przynajmniej ja, 5. albo 6. raz na Ibizie. Powiem wam, że zawsze jest tak samo fajnie. Naprawdę. Ile razy się tu nie przyjęło. Zresztą każdy, kto był, to myślę, że doskonale może potwierdzić to, co mówię. Ibiza jest świetna. No mieszkać sobie tutaj nie wyobrażam, ale przyjeżdża się zawsze fajnie. Wczoraj sobie pochodziliśmy po Starym Mieście trochę wieczorem, po porcie. No może jutro będziemy tam znowu, to nagram, bo w sumie wczoraj nie wiem, czemu nic nie pokazałem. Jakoś zapomniałem w ogóle nagrywać. A dzisiaj wieczorem idziemy do Ushuai na Davida Guetta. Byliśmy już 2 razy wcześniej w sumie. Chyba w tamtym roku i 2 lata temu, albo jakoś tak, albo 3. Jakoś tak. No i nie mogę się doczekać. Człowiek, który robi takie show zawsze fajne, daje radę i to już od tylu lat. Właśnie przyszliśmy odebrać naszą paczkę. Powiem wam, że naprawdę Impost robicie robotę. To żadna reklama, tylko po prostu jesteśmy zachwyceni. Ostatnio do Malagi też sobie wysyłaliśmy paczkę. I zamiast płacić 1200 zł za bagaż, bo mieliśmy 4 osobne loty, 4, 2 w tą stronę i 2 z powrotem, 50 zł Impost, paczka na miejscu. Także idealnie.
A i na obiadek przed imprezką paella, do tego sangria. Przepyszne, uwielbiam. Najlepszy pojadą chyba, serio. No i moi kochani, ruszamy na naszą pierwszą imprezkę na Ibizie. Dobra, wczoraj było takie biforek powiedzmy, ale dzisiaj imprezka normalna. David Guetta, Ushuaïa. Pokażę wam, jak fajnie tam jest. Fuck me, I'm famous! Fiu, ale ekipa... Gotowa na imprezkę, Tak, ale nie gotowa na ceny. Tak. Tej imprezce. z racji tego, że jesteśmy cebulaczki... Nie, to nawet nie o to chodzi, że jesteśmy cebulaczki. Tam... I tak, no wiadomo, że coś wypijemy, ale tam jeden drink, powtarzam, 25 ml wódki i cola kosztuje 30 euro. Woda mineralna 250 ml 16 euro. Także trzeba iść się upić trochę do sklepu i dopiero wchodzimy. Wejście na imprezę 130 euro. No ceny takie są właśnie. Tutaj naprzeciwko High. Jak przyjeżdżacie na Ibizę, to musicie się przygotować, że najtańsze wejście na dyskotekę to około 50 euro, ale jak już jest jakaś gwiazda, stuwa, koło stówy albo w górę. Tak to tu wygląda. Ale uwielbiam tu być. Parę razy już byłem tutaj na imprezie i zawsze było fajnie. Bardzo polecam. Jeszcze jak się ściemni, to będzie dużo lepiej. Ogólnie jak ktoś tutaj ma nocleg, no to fajnie, bo mają darmowe imprezy, jeszcze z balkonu się mogą bawić, ale noclegi są tutaj tak drogie. Jak patrzyliśmy kiedyś, to coś koło 10 000 euro chyba wychodziło teraz w sezonie. Ale wczoraj była impreza, jeszcze jest 18, przyjechaliśmy dopiero na plażę, ale też w ciągu dnia się nie dało, było tak gorąco, dalej jest gorąco, dalej są 32 stopnie, ale już lepiej. Później planuję jeszcze na zachód słońca pojechać w jedno ładne miejsce, ale teraz jesteśmy na Cala Conte, przepiękne miejsce. Troszkę późno, to już woda nie ma takiego koloru ładnego, ale tutaj normalnie jest tak przepięknie. Co do wczorajszej imprezy, naprawdę było świetnie. David Guetta zawsze daje radę, także można się było tego spodziewać. No, ale to już ostatnia imprezka. Mieliśmy dzisiaj też gdzieś iść, ale już nie damy rady. Nie ma co przesadzać. Wakacje wakacjami, ale wystarczy. Tutaj jeszcze teraz z boku przyszedłem i tutaj w ciągu dnia jak się przychodzi, to też woda jest tak niesamowita. Teraz dalej jest ładnie oczywiście, ale jak przyjdziecie tutaj w ciągu dnia, no jak dla mnie to Cala Conte jest najładniejszą plażą na Ibizie. Wiele osób myśli, że na Ibizę się przyjeżdża tylko imprezować. Mylą się. No i teraz przyjechaliśmy do kolejnego pięknego miejsca na zachodzie słońca. Dziewiąta rano, Ibiza. Prawie nikogo jeszcze nie widać. A jak widać kogoś na plaży, to znaczy, że jeszcze od wczoraj tu jest.
Siemanko, siemanko, rozpoczynamy piękny dzień, kolejny na Ibizie. Dzisiaj wreszcie wyspany, wypoczęty, idę właśnie na siłownię. Dzisiaj będzie trochę inny dzień, bo dzisiaj trochę pozwiedzamy sobie. Bez żadnej imprezy, właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że anulowali nam lot na jutro. No ale to nie znaczy, że zostajemy i tak trzeba kupić jakiś nowy lot, bo musimy jutro wrócić na pewno, ponieważ jutro jedziemy na Mazury, na weekendzik, także no nie możemy zostać dłużej. Chociaż byśmy chcieli, to nie możemy, bo mamy tam już wszystko zaplanowane. Rodzinny wyjazd. Ale to jest tak pięknie, że się nie chce stąd wyjeżdżać. Patrz, jaki piękny widok z siłowni. No i po siłowni człowiek od razu się lepiej czuje. Można zaczynać fajny dzień. Dobra, dam wam polecajki do jedzenia fajne, jak jesteście w porcie. Praktycznie już na samym końcu deptaka. Tutaj jest La Cantina Portmany. Bardzo dobre jedzenie, w dobrych cenach. Pójdziecie sobie kawałeczek dalej. Macie na śniadania, Amazonia nazywa się restauracja. Też bardzo dobra. Ogólnie tutaj w wielu miejscach możecie dobrze zjeść, ale wczoraj na przykład też 2 razy trafiliśmy źle, bo nie sprawdziliśmy opinii. I tutaj na tym deptaku 2 razy źle trafiliśmy. Pizzę dostałem taką, że jakbym nie był głodny, no to bym jej w życiu nie zjadł, bo była tak niedobra. No w ogóle koło pizzy to nie leżało, to bardziej wyglądało jak powiedzmy pizza zamówiona z Tesco. No nawet była gorsza niż kupujecie taką mrożoną w Tesco, no okropna była. Idziemy właśnie do naszego kolegi, który tutaj ma łódkę i robi właśnie wycieczki na łódce. Polak, Łukasz się nazywa. Idziemy się przepłynąć, pokazać wam jak wygląda. Może ktoś akurat będzie na Ibizie, będzie chciał sobie zrobić fajny rejs z łódką, imprezowy w parę osób, no to Łukasz jest idealną osobą. W sumie już tamtego roku z nim płynęliśmy, 2 lata temu też z nim płynęliśmy. Zawsze było fajnie. Zakumplowaliśmy się. Idę się tutaj właśnie przejść pod najlepszy w sumie beach bar, który tutaj jest na San Antonio. Zaraz wam pokażę. I tutaj w ogóle jak do takim się chodzi, to też jest całkiem fajnie. Teraz rano jak przyszedłem, no to nic się nie działo. Teraz już coraz lepiej, a wieczorem to w ogóle najwięcej się dzieje. No bo teraz już cały czas jest gorąco. Teraz jeszcze o godzinie 17:30 jest 30 stopni. Dzisiaj 34 w sumie były. Z beach barów i dyskotek, no to wiadomo, jest do wyboru niesamowita ilość. To wszystko zależy od tego, kto na jakim poziomie chce płacić za drinki, jak wysokie ceny, czy wysokie, czy bardzo wysokie, bo niskich nie ma tutaj akurat nigdzie, a przynajmniej nigdzie jeszcze nie widziałem, żeby było tanio. No takiej dyskotece jak High, jak Ushuaia, jak Pacha, Destino, no to drink 30-40 euro. Woda 15-20. To są naprawdę ceny. Tak za piwko trzeba tak 25 liczyć, 30. Może jak znajdziecie gdzieś za 20, to jest naprawdę dobrze. No ale oczywiście każdy, kto przyjeżdża na Ibizę, to jest tego świadomy. Ludzie wiedzą, po co tu przyjeżdżają, no i na co się muszą przygotować. Z hotelami, to też tutaj na przykład w San Antonio, jak znajdziecie za noc
za 150 to jest cud. Trzeba liczyć się na tak minimum 200, że tak mi się wydaje. No przynajmniej jak my szukaliśmy teraz, no to tak od 200 to się zaczynały w ogóle. I to tak dość dalej, jak mamy fajnie przy samej ulicy, przy plaży, no to płacimy 250. Kawałeczek dalej już były po 300, 350 na dzielnicy tam gdzie, znaczy przy plaży, tam gdzie właśnie jest High Ushuaia, no to tam od 300 w górę szły. Coś takiego na takim poziomie jak mamy teraz tutaj, to tam około 400 kosztowało. Dobra, bo teraz to myślałem, że ktoś może pomyśleć, że tu wszędzie są takie kosmiczne ceny, że drinki po 30-40 dolarów i tak dalej. Oczywiście jak pójdziecie do normalnej restauracji, które są, nie wiem, nawet przy plaży, to wiadomo, że zapłacicie dużo mniej, że za piwo zapłacicie 5 euro, za jakiegoś dryna 10 euro. Tylko ja Wam mówiłem o tych miejscach, tych najbardziej popularnych. Tych, dla których większość ludzi właśnie tutaj przyjeżdża, żeby tam imprezować, ponieważ tam największe gwiazdy są. Jak na Davida Guettę poszliśmy, to 150 euro samo wejście kosztowało. No to są duże ceny. No. Ale też można sobie przyjechać, chodzić na takie małe jakieś imprezownie, ale albo do małych barów, takich zwykłych tutaj. No i oczywiście wejścia możecie mieć darmowe. I drinki, i piwa też tanie. Ibiza to dość spora wyspa. Jak się będziecie chcieli przemieszczać między różnymi właśnie plażami, dzielnicami i tak dalej, a jest tu gdzie jeździć, jest co zwiedzać, najlepiej wynająć sobie samochód. My na lotnisku za dobę płaciliśmy 70 euro i to jest całkiem w porządku cena, jak teraz na ten okres. Właśnie zatrzymujemy jakiś pijany Angol, taki ledwo żywy, a mamy 17:40. Mówi, gdzie idziesz? Ja mówię do Ocean Beach. Nie idź tam. Ja mówię, dlaczego? Bo właśnie mnie wyrzucili stamtąd, bo za dobrze się bawiłem. A ledwo żywy tak. O, tu się to dzieje. Welcome to Bamboo Cool. No i tu jest O Beach. To Wam bardzo polecam, jak będziecie, żeby się tutaj wybrać. O, ale kolejka jest. No niestety kolejka jest tam taka, że nie, dziękuję. Nie chce mi się czekać, żeby tam wejść na 20 minut. Bo akurat dzisiaj na wieczór mamy inne plany. Tutaj sobie chciałem tylko wpaść na chwilę, coś się napić, zobaczyć jak jest i wracać. Ale tyle czasu ile mam na to, żeby się napić, to więcej bym w kolejce stał. Ale w ogóle ważne info, jak ktoś tutaj przyjeżdża z Was i chce wspierać naszych rodaków, jest taka Monika, ma na Instagramie Polka na Ibizie i ona zajmuje się właśnie sprzedażą biletów na różne eventy, na różne imprezy, no i nie tylko, no bo też tam inne rzeczy załatwia. Jakieś, nie wiem, skutery chyba, co widziałem z tego, skutery wodne, także warto się do niej odezwać na Instagramie i wspierać. Przyjeżdża tu na sezon, zawsze pracować, wiadomo, zawsze tam ma jakąś prowizję z takiego biletu, a jak macie iść na imprezę i zapłacić i tak taką samą cenę lub wyższą, a można wziąć od niej i ona zawsze dostanie z tego jakiś procent, to warto wziąć od niej. Ona ma tam swoje biuro, znaczy swoje, pracuje w biurze właśnie, które jest tam w okolicach właśnie Ushuaii i High i tych innych tam imprez. Przyjechaliśmy właśnie do restauracji, która nazywa się Casamaka. To jest też od razu hotel. Zobaczcie, jaki widoczek tam na Old Town. Stoją dwa wycieczkowce. Tutaj jakieś domki, takie bungalowy eleganckie, basenik. Świetne miejsce, bo mają tutaj w ogóle swój ogródek, gdzie mają świeże warzywa. Dali nam przed chwilą pomidorki z buratą, to po prostu petarda. Dobra, restauracja jest bardzo taka ładna, nie będę tam wchodził, bo na pewno ludzie będą chcieli być nagrywani, także musicie mi uwierzyć na słowo, że jest naprawdę świetna. Patrzcie, jak tutaj przygotowują, świetnie to wygląda. Z tyłu kuchnia.
pan szyneczkę kroi. Też jedliśmy, naprawdę pyszna. No wieczorem też w ogóle tu kapitalnie wygląda. O! O! Jest? Mordo, nie O! wbijaj się na willę. O! Ty tu mieszkasz? No to jest mój basen, a tam mam basen dla tych. To Dla gości, dla gości, dla gości. Wiadomo, nie będą się w twoim kąpać. No dokładnie. Nie dziwię się. No i wieczór przyjechaliśmy sobie jeszcze spędzić w pięknym Old Town. Troszkę pochodzić. Akurat odpływa prom na Formenterę. Jak będziecie na Ibizie, bardzo warto tam popłynąć. Piękna wyspa. Na miejscu sobie trzeba wynająć skuterek jakiś. Jest to naprawdę świetnie. Zaraz wam pokażę, jak wygląda tutaj port, a raczej co w nim stoi. Pięknie, to jest naprawdę, uwielbiam tu przychodzić wieczorami. Byliśmy oczywiście parę razy. Także bardzo warto tutaj któryś wieczór sobie spędzić, będąc właśnie na Ibizie. No nawet nie jeden. O, dwie wisienki. Przed chwilą przejeżdżał Uber. O, tu stoi Uber. Najgorszy transport tutaj, szczególnie w godzinach takich szczytu ibizowego, czyli szczytu imprez od 18 do 23, 4. Tak kosmiczne ceny, że pamiętajcie o tym, że zdecydowanie lepiej sobie brać taksówkę. W taksówkach mają taximeter, także nie oszukają was, a nas właśnie w drugi dzień, jak chcieliśmy sobie pojechać do Ushuai. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej, czy nie. Sorry, ale to jest vlog z paru dni, także nie pamiętam wszystkiego, co mówiłem. Uber nam powiedział 135 euro za 20 km, a normalna taksówka 35. 100 taniej. Szok po prostu. Gdzie przeważnie w każdym kraju normalne taksówki są droższe, no to tutaj zdecydowanie nie. Ale później jak w nocy już nie mieliśmy wyjścia, chcieliśmy Ubera zamówić, to już cena była w miarę normalna, ale to 4 rano było. Patrzcie, jak tu pięknie. Wzdłuż całego deptaka restauracje. Dobrym jedzeniem. Jedliśmy też tu parę razy. I jeszcze dodatkowo dużo takich bocznych uliczek, tak świetnie oświetlonych. Wieczorami bardzo warto tu przyjść. W dzień no to wiadomo, trochę za gorąco, ale wieczorem jest kapitalnie. No i też na pewno warto iść na górę na zamek. O, tutaj macie wypisaną całą listę imprez, które są na przykład dzisiaj. No to patrz, ale trzeba zapytać. Czekajcie, takie najlepsze. High Ibiza 60, no to bardzo tanie dzisiaj. Ushuaia 80, from 80, czyli na miejscu pewnie koło 100. Amnezja od 60. No, Universe od 125. No większość dzisiaj nawet ok, no ale dzisiaj jest środa. Przeważnie te ceny są wyższe. No i tutaj wiadomo, jakieś te mniejsze kluby, no to po 3 dyszki, po 25, 40, 60. No i tu się pokazuje, kto ma więcej pieniędzy, kto ma lepszy jacht. Się zastanawiam, kiedyś byłem też w Monako. Się zastanawiam właśnie, gdzie były lepsze, bo to w sumie dawno temu byłem. Ale tutaj no, są drogie. O. O kurde, no ten tu jest mocny. 3 piętra, 4 jeszcze na dole. Excellence. I tutaj jeszcze w boczne uliczki wszedłem. Możecie zobaczyć, jakieś coś porozkładane ze sklepu, jakiś taki markecik. Zawsze można coś fajnego kupić.
Tutaj przejście na zamek i tam uliczkami sobie można chodzić aż na samą górę. Widok z góry świetny. W każdej uliczce się coś dzieje. Tylko tak jak wam mówiłem, najbliżej się przyjeżdża w sezonie. Poza sezonem kompletnie nic tutaj się nie dzieje. Nic za nic. Przyjechaliśmy na Playa del Bossa na śniadanko jeszcze. Przed wylotem Dawida już na lotnisko odwieźliśmy Kalisę. Jeszcze trochę sobie pochodzimy, zjemy i też niestety już wylot do chałupy. Jedzonko 10 na 10. Wonder Food. Polecamy. A teraz jeszcze na szybko pokażemy wam, jak wygląda plaża tutaj na Playa del Bossa. Tutaj zatrzymałeś się, no akurat jest drogo, no trzeba przyznać, jest drogo. Raz nam się tylko udało z Dawidem tutaj zatrzymać, no ale wtedy rok 2020, w ogóle ludzi nie było, wszystko pozamykane. Tragedia była, to była moja pierwsza Ibiza. No i koniec naszego wyjazdu na Ibizę 2026. Mówiłem, że byłem 6 raz z rzędu, ale 7, bo policzyliśmy, bo było 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026. Chyba nie miałem w żadnym roku przerwy, tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat nie będę miał, bo Ibiza jest niesamowita i bardzo warto tutaj przyjechać. Jest magiczna naprawdę. Dzięki wielkie, że oglądaliście, pozdrawiam. To będzie kolejny vlog, nie mam pojęcia, ale za tydzień lecimy do Grecji, także na pewno też coś tam pokażemy. Będziemy na Mykonos i w Atenach. Pozdrawiam.